Dzień dobry kochani, z tej strony Mateusz Lech oraz ponownie na naszym kanale Aleksandr Olech. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Wróciłeś. Ludzie powiedzieli, że było bardzo fajnie, zadali Ci mnóstwo pytań, no i musieliśmy Ciebie zaprosić, nie było innej opcji. Wróciłem prosto z Paryża, więc jest o czym rozmawiać, jest nad czym dywagować. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz. Okej, to nie przedłużając, drodzy widzowie, jeżeli oglądacie to po raz pierwszy i spodoba Wam się materiał, to pod spodem jest przycisk subskrypcja, można zasubskrybować, aby oglądać więcej takich wywiadów i to dzięki Wam te wywiady możemy realizować, więc bardzo Wam dziękujemy. A teraz pierwsze pytania od widzów, którzy bardzo obsypali nas pytaniami do Ciebie. Jesteś gotowy? Oczywiście, zawsze. Dobra, to jak wygląda ewentualna możliwość wykorzystania Legii Cudzoziemskiej jako sił interwencyjnych na Ukrainie? Czy jest to możliwe z punktu widzenia francuskiego prawa i sił, jakie posiada ta na froncie? Tak naprawdę Legia Cudzoziemska w mniejszym lub większym zakresie była wykorzystywana już w ramach czy też na rzecz Republiki Francuskiej i tu możemy wymienić wiele misji, choćby Mali, choćby Republika Środkowoafrykańska, mamy Kambodżę, mamy Somalię, mamy też Wietnam, mamy też kwestię rywalizacji bardzo ciekawej grecko-macedońskiej, mamy Bałkany. To wszystko są regiony, gdzie można było dostrzec związki czy też zaangażowanie Legii Cudzoziemskiej. Co więcej, podkreślajmy to, że Legia Cudzoziemska może być wykorzystywana i jest nadzorowana przez Ministerstwo Sił Zbrojnych czy Ministerstwo Obrony na język polski Republiki Francuskiej, gdzie należy chronić i dbać żywotne interesy Republiki Francuskiej. Tym samym realnym jest, że tacy wojskowi byliby zaangażowani czy też wykorzystani. Mieliśmy sygnały i potwierdzenia, że żołnierz Legii Cudzoziemskiej lub też, jak później francuskie media próbowały to odwracać, były żołnierz Legii Cudzoziemskiej był obecny właśnie na terytorium ukraińskim, walczył w tej wojnie z Rosją. Problem jest jednak to, w jaki sposób ich tam teraz zaangażować i jaki byłby interes Republiki Francuskiej. Co to oznacza? Nie byłoby to niedostrzeżone. Co to oznacza? To jest bardzo naturalne, że pojawia się nowa grupa, dywizja, kontyngent, czy nawet drużyna i mamy kilkudziesięciu, kilkuset, 20 tysięcy żołnierzy, oni mają pewne działania do zrealizowania. To było bardzo szybko dostrzeżone. Druga sprawa, jaki posprzedaliby osprzęt, co mogliby wykorzystać, jakby wsparli wojska ukraińskie. Tym samym Francja, co jest realne i chcę Wam powiedzieć, że ostatnie rozmowy w Republice Francuskiej mówią już o 20 tysiącach francuskich żołnierzy, które miałoby być wysłanych na Ukrainę. Dopuszcza się to nie tylko kwestie szkoleń, ale też zabezpieczenia, rozminowywania, stałego utrzymywania obecności i to są liczby, o których się mówi. Oczywistym jest, że takiej liczby nie będzie, przynajmniej teraz, ale pamiętajmy, lobbying, oswajanie z informacjami to jest coś, co przygotowuje społeczeństwa. Prezydent Macron, pewnie za chwilę do tego przejdziemy, on teraz pokazuje, że na Ukrainie są interesy nie ukraińskie, nie europejskie, ale generalnie światowe z podkreśleniem interesy Francji i obywateli francuskich. Więc Legia Cudzoziemska mogłaby to uzupełniać, ale brakuje kogoś, kto by to wsparł, nadzorował. Tym samym nikłe jest jej zaangażowanie i raczej go nie będzie. Raczej to jest kwestia bliskowschodnia, afrykańska. Jest to dopuszczalne i też myślę, że alternatywa, jaką jest właśnie Legia Cudzoziemska, musi być czymś, co postawimy w tej kontrze do rywalizacji z wagnerowcami. Dlatego, że my, jako szeroko rozumiana Unia Europejska, NATO, mamy prawa człowieka, demokrację, kooperację z rządami, a Rosja ma hunty, wagnerowców, brutalne zabójstwa, agresję i brak umów. I to właśnie daje nam podstawę, że może czasami warto najemników zwalczać najemnikami. A zresztą Legia Cudzoziemska to nie jest jedyna francuska organizacja czy też firma, która mogłaby zostać wykorzystywana. Mamy kilka takich w Afryce, więc to jest temat na pewno na kolejną rozmowę, jak prywatne firmy wojskowe się rozpychają. Podsumowanie. Nie będzie wykorzystana, niemniej mieliśmy sygnały o obecności byłych żołnierzy, a pamiętajmy, że tam dołączyć może prawie każdy. Jest taka ciekawa kwestia, że dopóki
nie ma cię w systemach choćby ścigania Interpolu, albo dołączyłeś, jak już jesteś ścigany, ale jeszcze nie ma tej aktualizacji, to możesz do tej Legii Cudzoziemskiej dołączyć, ale co ważne, Legia Cudzoziemska ma zakaz prowadzenia jakichkolwiek działań bojowych na terytorium Francji, czy tam, gdzie Francuzi są obecni poza terytorium kraju, więc mogliby być na Ukrainie, ale raczej ich nie ma i nie będzie to wykorzystane w nadchodzących miesiącach. To ja może uzupełnię to pytanie, bo ciekawą rzecz powiedziałeś. Jeżeli jesteś oskarżony, ale nie ma za tobą listu gończego Interpolu, to zapisując się do Legii Cudzoziemskiej możesz uniknąć kary, tak? Bo wtedy oni cię przygarniają i służysz sobie w ten sposób. Jeśli nie ma jeszcze, bo to dyskwalifikuje, więc osoba poszukiwana przez Interpol jest dyskwalifikowana, ale dopóki nie ma tego listu gończego, nie macie w systemie, nie jesteś na liście poszukiwanych, nie figurujesz na niej, możesz zostać przyjęty. No dobrze, no ale zostajesz przyjęty, a ten list się pojawia za tydzień. Co wtedy? No, ale to znaczy, że nie figurował, no i później nie ma możliwości, żeby, że tak powiem, to wypłynęło, już ciebie nie ma i to raczej nie zostanie ujawnione po zaprzysiężeniu. Więc to jest taki ciekawy myk, ciekawy sposób na zaangażowanie osób. No wyklucza oczywiście choroba psychiczna, jakieś bardzo duże zbrodnie, no to też jest ten czas rekrutacji, weryfikacji postępujący. To nie jest tak, że idziesz do Legii Cudzoziemskiej i od razu jesteś przyjęty, ponieważ chcesz walczyć. Z takich ciekawostek musisz mieć minimum 40% uzębienia, czy wykonać kilkanaście podciągnięć na drążku, ale cały proces oczywiście jest dużo dłuższy. Okay. Pierwszy kontrakt jest na 5 lat. Okej, no to dużo informacji. Jeżeli chcecie odcinek o Legii Cudzoziemskiej, tak, czemu nie, to myślę, że tu pewnie można by było długo opowiadać. Natomiast wróćmy do tych wojsk francuskich. Dzisiaj podawaliśmy w porannych informacjach, jeżeli wy to oglądacie, to jest wtorek, czyli my to nagraliśmy w czwartek. Podawaliśmy informację, że władze na Ukrainie rozmawiałem z Francją o możliwości udziału wojsk francuskich na granicy ukraińsko-białoruskich w celu zluzowania tam oddziałów ukraińskich. Czy ty możesz potwierdzić, że takie rzeczy się dzieją, czy to jest po prostu kaczka dziennikarska po stronie ukraińskiej i na razie jest badanie takich możliwości? Francja nie weźmie udziału w żadnych ofensywnych działaniach. Nie ma możliwości, żeby po stronie kraju NATO doszło do aktywnego zaangażowania za zgodą władz partykularnego kraju. Niemniej, co teraz podjęliśmy, nazywa się wojną informacyjną z Kremlem i Macron świadomie lub nieświadomie, bo to nie jest tak, że on jest w pełni świadomy zawsze, jak jego słowa mogą wywołać efekt śnieżnej kuli albo efekt domina, że powiedzenie obecności wojsk francuskich na Ukrainie spowodowało, że my widzimy tę obecność w każdym wypadku. Widzimy ją, że to będzie lotnictwo, marynarka wojenna, wojska specjalne, już Francuzi są gotowi, tak, i już atakują saperzy, snajperzy, wszystko co mają i ostatecznie oczywiście okręty podwodne i zdolności nuklearne. No nie, tak to nie wygląda. Macron chciał dać pewien wyraz całkowitego zwrotu na Ukrainę, ponadto wskazał, gdzie jest słaby punkt Rosji. Co to oznacza? Rosja obawia się tego, jak ta rekrutacja na Ukrainie może przebiegać i jak będzie przebiegała też kwestia dostaw sprzętu. A mając nagle sygnał od Francji, że tu mamy wsparcie i to nie tylko militarno-humanitarne w postaci jakichś dóbr, ale też logistyczne i ludzkie, to już jest coś dużego. W związku z tym takie kaczki dziennikarskie będą się pojawiały. Ostatnio nawet parę dni temu było, że już francuscy specjalsi udają się do Mołdawii. No, ja ostatnio napisałem dla Defense24 tekst o Armenii, Kazachstanie, Uzbekistanie, Mongolii. Armenia dalej odwraca się od tej Rosji, ale wciąż ma tam bazy wojskowe, wciąż ta współpraca jest mocna, ale Francja wchodzi. To po prostu oznacza, że mocno lobbuje się na tę pozycję francuską i takich newsów usłyszymy jeszcze więcej. Proszę się nie zdziwić, jak w najbliższych tygodniach będzie, wojska francuskie już tam są, emblematy będą żołnierze z francuskimi flagami, nawet mogą mieć francuskie uzbrojenie. I to jest coś, co ma grać na tę wojnę informacyjną, a dla Macrona legitymizować to wsparcie szkoleniowe. Póki co nie ma strategii w żadnym rządzie,
jak zareagować, jeśli byłaby oficjalna obecność, nawet szkoleniowa, czy przygotowawcza, czy nawet do odminowywania, jak zareagować w przypadku nalotu rosyjskiego na to terytorium. Który prezydent podejmie decyzję, że odpowiadamy nalotem, czy atakujemy wojska rosyjskie obecne na Ukrainie, że odpowiadamy na to, że doszło do śmierci naszych żołnierzy, którzy realizowali konkretne czynności. Stąd też wykorzystanie wojsk specjalnych pod po prostu takim płaszczykiem tego, że nie wiadomo, czy one tam są, też pozostawia tę lukę dla rządzących. Dlatego, że obywatelom Francji czy każdego innego kraju, ale trzeba wytłumaczyć, dlaczego te wojska tam się znalazły, dlaczego realizowały konkretne zadania, kto ponosi odpowiedzialność za ich śmierć i czy Francja chce być obecna per se, społeczeństwo, rząd, cała administracja właśnie w Ukrainie. Więc oczekujmy tej wzmożonej wojny informacyjnej. Okej, bo to też wygląda tak, jeżeli będą miały kiedyś być wysyłane jakiekolwiek wojska bez względu na kraj, to wiąże się to też z potwornymi wydatkami. Jak w tej, infosferze Francuzi odbierają ewentualny koszt ponoszony przez Francję, ewentualnie udziału w tych walkach lub zwiększonego udziału w wysyłaniu uzbrojenia? No bo to, różni podatnicy w różnych krajach reagują inaczej. Dla przeciętnego Francuza to jest konflikt, który ma miejsce bardzo daleko i bezpośrednio niekoniecznie ich dotyczy. Jak to wygląda właśnie, jeżeli chodzi o akceptację wydawania pieniędzy na Ukrainę? Właśnie w tym momencie zadałeś mi to pytanie i to od razu przypomina dwie sprawy, czyli wyjście Francuzów po misji Barkhane, która była w Afryce, dokładnie w Sahelu. Tam było kraje G5 Sahel i największym problemem tej misji było to, że ona była cholernie kosztowna. Teraz próbuję znaleźć ostatni koszt, ponieważ ja to podsumowałem, ale to wychodziło kilkanaście milionów dziennie na utrzymanie tej misji, co powodowało, że Francuzi nie za bardzo byli zainteresowani, żeby tę misję utrzymywać. Najwyżej to kleisz tutaj, ile ta misja, że tak powiem, kosztowała Francuzów dziennie, ponieważ te dane mam. I to się objawiało tym, że Francuzi z każdym dniem, po kolejnych śmierciach żołnierzy, po nieudanej tutaj współpracy z krajami Sahelu, po rosnących nakładach, byli zmęczeni. Oni nie chcieli tej obecności francuskich żołnierzy w Sahelu. Ona była nieefektywna. Trudno wytłumaczyć. My walczymy, bo w skrócie oczywiście, to trzeba pamiętać, że to mamy oczywiście wybitnych słuchaczy twojego kanału, ale Francuzi nie słuchają twojego kanału. Nie chcę powiedzieć, że nie są wybitni. Przepraszam. Słuchają, napisy są po francusku i udostępniają. Pozdrawiamy oglądających Francuzów, gdyż jest kilkunastu z Francji. To tym bardziej pozdrawiamy, jak jeszcze słuchają i jeszcze rozumieją nasz przekaz, to jest wybitnie, więc podkreślam, są wybitni, są jeszcze bardziej wybitni, że słuchają tego kanału, ale mam na myśli osoby, które nie za bardzo są w sprawach wojskowych, w sprawach bezpieczeństwa, geopolityki. Jak im wytłumaczyć, że mamy kolejny rok misję, a to nie było Barkhane, tylko 7 lat, wcześniej była misja Serwa, ale jak wytłumaczyć, że Francja jest znowu tam obecna i priorytetem są kwestie bezpieczeństwa? Ponieważ my już odróżniamy, obecność w Afryce, ale na przykład ekonomiczna. Wtedy społeczeństwo widzi, mamy kopalnię, wymianę handlową, sprzedaż. To są korzyści dla państwa. A obecność wojskowa, czyli zatrzymywanie terrorystów, czy oni zatrzymują tych terrorystów, żeby oni nie przypłynęli do Francji, to trzeba jakoś tłumaczyć, legitymizować. Więc Francja miała ten problem. Teraz kilkaset tysięcy kosztuje wystrzelenie jednego pocisku albo wykorzystanie jednorazowo myśliwców francuskich na Morzu Czerwonym. Kilkunastomilionowe koszty dziennie ponosi cała koalicja państw na Morzu Czerwonym. To idzie w miliardy po paru miesiącach. I cały czas są tam obecni z uwagi na zagrożenie strony Huti, które mają niewielkie możliwości militarne. Tych rakiet, dronów, tych improwizowanych narzędzi do walki na Morzu Czerwonym czy w cieśninie Bab el-Mandab. Więc kolejne inwestycje milionowe. I to jest coś, gdzie Francuzi nie muszą być obecni. Od czasu do czasu faktycznie efektywnie zwalczają, to samo Amerykanie czy Brytyjczycy, ale widzimy, że to są różnice nakładów, a różnice korzyści.
bo tak naprawdę ten transport nie wrócił przez kanał Suezki, a te marynarki są tam obecne i nie do końca wiadomo, z kim oni walczą. Czy z Jemenem, czy z Huty, czy z Iranem. Pragnę Państwu powiedzieć, że wyliczenia są dość proste i to Jemeńczycy je przedstawiają. Huty mają rakiet i będą mieli rakiet, bo będą one dostarczane, na minimum 10 lat prowadzenia takich działań. To jest minimum 10 lat. Straszne obciążenia ekonomiczne dla całego świata. Dokładnie tak. W związku z tym obecność kolejna, choćby w Republice Francuskiej, to będą ogromne koszty. I teraz mamy do wyboru. Czy finansujemy obecność tam żołnierzy francuskich, naszego sprzętu, co będzie kosztowne, czy jednocześnie przekazujemy jakiś sprzęt Ukrainie, czy może pomoc humanitarną. Widzimy, jak teraz trwają dywagacje, przepychanki o to, żeby kolejne dać tutaj wsparcie finansowe. Więc francuskie społeczeństwo, a już spada to poparcie dla sprawy ukraińskiej, ono tak się waha, taka jest dość nierówna ta tutaj poparcie, nierówna ta chęć, dlatego że raz jest lepiej, raz gorzej, ale kwestia jest taka, że Francuzi łatwo się męczą konfliktami, bo wiele ich było. Czy Afryka, czy Bliski Wschód, czy kwestie europejskie, bo zawsze do Francuzów trafia, że oni są tutaj filarem Unii Europejskiej, no to problemy na wschodzie to też problemy francuskie, problemy na zachodzie też problemy francuskie. I w Afryce też problemy francuskie. Więc w Azji też będą problemy francuskie. Więc to, że Ukraina trwa, to też jest zmęczenie francuskiego społeczeństwa, a pamiętajmy, że Marine Le Pen w tym momencie wygrywa z Macronem. Gdyby dzisiaj były wybory, ona wygrywa. I zyskuje. Kolejnym miesiącem może zyskiwać poparcie. To są wybory prezydenckie, teraz mamy Europarlament. Tutaj też jest słabnąca pozycja Macrona. Więc on musiał wybrać. I wybrał po prostu grę na walkę z Rosją, teoretycznie poparcie dla Marine Le Pen. Więc Francuzi muszą decydować, stąd też może to poparcie się zmniejszać, jeśli Macron nie zrobi czego. Nie da im poprawiającej się sytuacji wewnętrznej, z czym ma problemy, z czym ma trudności, bo wtedy oni zrozumieją, jest wojna w Ukrainie, ale mamy dobrą sytuację wewnętrzną. A tak naprawdę to, co u nas, to i we Francji, inflacja, problemy z napływem towarów ukraińskich, dodatkowo problemy ze służbą zdrowia, kwestie edukacyjne, no i tam oczywiście miliony napływających osób, które potrzebują jakiegokolwiek wsparcia, pomocy lub stworzenia im warunków. Francja póki co nigdzie nie odsyła. Właśnie, tu jest pytanie, wydaje mi się, od widzów, które może skoczyć w tym momencie, bo tak jak powiedziałeś, napływowych ludzi z Afryki jest mnóstwo, oni bardzo często posługują się językiem francuskim, więc ta destynacja Francji jest taka najbardziej dla nich logiczna. Jakie są teraz główne cele polityki zagranicznej Francji i postrzeganie jej w Afryce? Co oni chcą osiągnąć? Bo ostatnio, wiesz, ja na przykład miałem wrażenie, że Macron się zezłościł na Putina za to, że ten mu się wpaprał w Afrykę i teraz te zaostrzenie retoryki Macrona może być spowodowane tym, że Rosjanie ich z tej Afryki wypychają. Jaka jest na to twoja optyka? Bo teraz już powiedziałeś, że to nie do końca jest tylko to. Jak byś to rozwinął? Już tylko dodam, właśnie w tekście na Defense Francja wycofuje się z Mali, idzie na zachód Afryki, tam jest koszt misji, koszt roczny misji Barkhane, w którą wchodziło około od 2,5 tysiąca do 5 tysięcy żołnierzy francuskich, to było między 650 a miliard dolarów rocznie. Więc to są 650 milionów a miliard, bardzo rocznie, dużo. Czyli to byłoby na polskie złote to byłoby 4,5 miliarda złotych, tak? 4,5 miliarda złotych, więc to są ogromne koszty rocznie. Oni tam byli chyba, z Serwalem łącznie to ponad dekadę, więc dość dużo. I pozostając w tej kwestii, tak, Macron zaakceptował, bijemy się w Afryce, możemy się tam ganiać, dopuszczam, Władimir, idziemy w tę stronę. Następnie mamy Syrię, rozumiem, Bliski Wschód, walczymy dalej, ja idę do Zjednoczonych Emiratów Arabskich z bazami, ty idziesz z praniem pieniędzy z Sudanu, też się porozumiemy. Mamy Arabię Saudyjską, podobnie gramy, działajmy, Katar, my sprzedajemy uzbrojenie, wy sobie idźcie do Iranu. Chłopaki podzielili, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, ulicznie, terytorium, niemniej Rosja się nie zatrzymała. Burkina Faso, dalej gdzieś zapędy tutaj poza RSA, Sudany, dalej Togo, Nigeria, Wybrzeże Kości Słoniowej, problemy w Senegalu, a Rosjanie się nie chcieli zatrzymać i to już było problematyczne. Dalej mieliśmy Ukrainę 2014,
powstał format normandzki. Państwo mogą tego nie pamiętać. Proszę wpisać Normandy format 2+2, czyli mamy Ukraina, Rosja, Niemcy, Francja. Kompletnie bezsensowny format, który miał służyć, nie wiem, mitygowaniu relacji między Rosją a Ukrainą po 2.14. Nic z niego nie wyszło. W tym samym czasie był też format 2+2 pod nazwą Francja-Rosja, czyli minister obrony i minister spraw zagranicznych spotykali się ze swoimi odpowiednikami. I to było przez lata, od 2.14, więc ta relacja francusko-rosyjska była mocna, bardzo mocna. I wtedy doszło do tego, że Putin po inwazji na Ukrainę tej 2022 nie chciał mieć relacji z Macronem. Oni rozmawiali wielokrotnie. Nie, no Macron dzwonił do niego, a Putin mówi nie? No, dzwonił, ale było to nieefektywne. I to sprawiło, że nie chce rozmawiać. Sam Macron powiedział, nie było tematów do rozmów. I Putin dodał kilka dni później, wielokrotnie rozmawialiśmy o sprawach afrykańskich, więc ten kontakt był po 2022, bo to są tematy po 2022, więc ta relacja była, ale Macronowi się nie spodobało to, że nie ma żadnego kontaktu i jest nawet gorzej. Do tego doszły oczywiście zbrodnie wojenne na Ukrainie, które francuska żandarmeria śledziła, bo to Francuzi właśnie wysłali jedno z pierwszych swoich quasi wojsk na Ukrainę, żeby te zbrodnie zweryfikowała. Następnie Macron zrozumiał, że już nie ma szansy na powrót do kooperacji. Oczywiście włączył się pragmatyzm francuski, czyli kto odbuduje Ukrainę, jakie firmy w sektorze prywatnym, współpraca energetyczna, współpraca militarna, tranzyt między wschodem a zachodem, wszystko przez Ukrainę. W Polsce już jesteśmy obecni, możemy zacieśnić relacje, jest nowy rząd, więc oczywiście Macronowi włączyło się to wielopoziomowe myślenie. Nie tylko jemu, bo ja też nie lubię, jak się sprowadza polityka, że jest tylko on. Nie. Tam jest cały sztab ludzi, doradców i innych ekspertów, którzy dostrzegają te wiele poziomów i także działają w sektorze właśnie energetycznym, militarnym czy edukacyjnym. Więc Macron dostrzegł, że nie ma szans na powrót do relacji, a jest opcja ukraińska. I teraz widzimy jego ewolucję, że odwraca się od Federacji Rosyjskiej, jest oburzony tym, jest zły już jako człowiek, nie jako polityk, ale emocjonalnie. Dochodzą emocje. Tak, ubodło go to emocjonalnie, bo to widzimy w wywiadach. I on mówi wprost, nie jestem na wojnie z Rosją, ale Rosja musi zostać pokonana, musi upaść. Mógłby to powiedzieć, to nie używa słowa wojna, ale używa wszystkich synonimów porażki, jakie się wiążą z Federacją Rosyjską i jej obecnością na Ukrainie. Dodatkowo Francuzi otwarcie mówią, jakiej pomocy udzielili. Owszem, możemy konstatować, że jest ona mniejsza niż niemiecka. Pamiętajmy też o dostawach niejawnych, pamiętajmy też o kosztach niektórych sprzętów, które są umniejszane, ale nam o to chodzi. Niech Niemcy i Francuzi walczą o to, kto da więcej. To jest świetne. Ale finalnie Macron rozumie, że jest w potrzasku i musi grać na Ukrainę. Więc gra w pełni na Ukrainę. Sytuacja wewnętrzna w kraju mu to ułatwia. Rywalizacja z Marine Le Pen jest dla niego szansą, żeby grać na tę Rosję jako wroga. Dodatkowo wchodzi cały na biało lider bezpieczeństwa europejskiego, oczekując, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych, gdzie Donald Trump mówi, ja zakończę konflikt 24 godziny. Tam zadaje mu pytanie dziennikarka, ale pan rozumie, że Ukraina przerwa? A Macron mówi, ale giną teraz ludzie, ale Ukraina przegra. On mówi, ja zatrzymam śmierć ludzi i też to znajdzie posłów w Ameryce. A tu Macron ma czyste pole, on jest jedyny, może się pokazywać, ma wsparcie, bo NATO jest Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i on bardzo dobrze wygląda. Jako ten taki, który może teraz pokazywać, jaki kierunek nadajemy Unii Europejskiej, więc on przeszedł ewolucję. On bardzo chciał kooperować z Rosją, bo to jest polityka, dyplomacja, to jest element biznesu, tam mamy przecież wymianę handlową. Nie pozwolił mu na to Putin, dołożył Macronowi problemy w Afryce. Macron mu się odgryza w Armenii, Kazachstanie, Uzbekistanie i próbuje działać w Mongolii. I to jest coś, co sama sobie Rosja sprawiła, że Francja przyjęła teraz taki kierunek. Dobra, powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz, że Francuzi zaczynają mieszać Rosji w wielu tych terytoriach, które były uważane za rosyjskie, bo my widzimy, że co prawda Putin pocisnął mocno w Afryce i tam Francja straciła troszeczkę, ale nie widzimy tego odgryzania się, ale chciałbym jeszcze Ci zadać, tak jeżeli chodzi o te relacje, pytanie o relację Scholza z Macronem, bo zrobiliśmy niedawno wywiad z Aleksandrą Fedorek i tam był temat Niemiec, które mają wielopoziomowe problemy, a Scholz jest taki nijaki. Natomiast
jeżeli Ameryka by odeszła z Europy, to tak naprawdę Europa potrzebuje jakiegoś lidera. Czy Macron poczuł, że to może być ten moment, żeby Francja stanęła, wiesz, na tym najwyższym stopniu pudła i żeby to ona rozdawała karty? I co z Polską w tej układance? Bądźmy szczerzy i brutalni. Myślę, że koledzy z Defense24 powiedzieliby o tym dużo bardziej szczegółowo, ale nie ma potencjału militarnego, zbrojeniowego Paryż, żeby być w zamian za Stany Zjednoczone. Po drugie, nie wierzę w to, że Stany całkowicie stąd wyjdą. To jest za długa współpraca, za mocno osadzona. To się może zmniejszyć, ale to nie będzie całkowite wyjście, przynajmniej nie za prezydenta Joe Bidena i nie za prezydenta Donalda Trumpa. Prawdą jest, że dla Macrona rozmowa z Scholzem to jest element polityki zagranicznej, ale nie jest to relacja, która była z Merkel. Po drugie, bardzo łatwo przytłacza Macron Scholza. I to jest coś, co on lubi, że dominuje nad innym politykiem. Przypominam wam słynne uściski dłoni. Trump, Macron, proszę wpisać w YouTube'a. Tam obaj panowie chcieli dominować. Trump z uwagi na wiek, też kwestie prime'u tego Stanów Zjednoczonych, był takim mocnym graczem. Ale gdyby teraz się spotkali panowie, myślę, że ten uścisk potrwałby trochę dłużej. Więc to jest szansa dla Emmanuela Macrona, żeby wyglądać na tego lidera. Nie mamy Wielkiej Brytanii w UE, więc Francja mocno się angażuje i ostatnie czyny to potwierdzają. Kolejne ćwiczenia z Estonią, rozmowy na linii szef sztabu ukraiński, szef sztabu francuski, ćwiczenia marynarek wojennych na Morzu Bałtyckim, Francja, Szwecja, Finlandia, ćwiczenia w terenie zimowym przy granicy rosyjskiej, Finlandia, Francja. Ostatecznie zwiększenie kontyngentu wojskowego o 2,5 tysiąca do Rumunii. Widzimy takie sygnały, to nie jest przełom, to nie jest to, że Francja jest tu obecna. Ale nie mieliśmy lepszego momentu w XXI wieku, żeby Francuzi byli tak obecni na flance wschodniej, tak zaangażowani i przynajmniej politycznie i słownie chcieli grać na kartę Europy Wschodniej, gdzie filarem jest choćby Polska. Dlatego też dla nas Scholz musi szukać swojej pozycji. Widzimy po spotkaniu Pistoriusa i swojego odpowiednika polskiego Kosiniaka-Kamysza, że jest Polska jako lead of the support i minister Pistorius dodał co-lead, czyli nie było tego, że Niemcy chcą lead też, tylko że oni chcą co-leadować. Jak gdyby sami oddają tę pałeczkę do liderowania. Tu zostawiam to dla ekspertów do spraw Niemiec, czy to jest zostawienie sobie tak zwanej bramki bezpieczeństwa, jakiegoś takiego wentyla albo ucieczki możliwości, czy faktycznie oni się obawiają, żeby przyjmować ten pewien prym w Europie, bo w tym momencie Niemcy nie chcą w żadnym momencie grać, nie chcą dominować, przejmować inicjatywy. To daje pełną rolę właśnie Macronowi, ale też wpływa negatywnie na relacje francusko-niemieckie, ponieważ brakuje im punktów wspólnych w polityce zagranicznej. A nie jest tak, że Niemcy miały swoją strefę wpływów właśnie w Polska, Europa Środkowa i ta wschodnia flanka. Francja sobie to zostawiała przez lata, trzymała się Afryki, a w tym momencie Niemcy przez swoją nijakość albo sentyment do Rosji trochę oddają tą pałeczkę i Francja może się bardziej tu zaangażować, nie tracą tego terenu Niemcy w tym momencie? Na pewno jest w tym dużo racji, tylko pozostaje jedna kwestia do wyjaśnienia. Nawet jeśli Niemcy tracą i faktycznie może to być widzialne, czy w Czechach, czy w Polsce, czy właśnie w kwestii ukraińskiej, to nie widzimy paralelnie, gdzie są obecni w zamian. Dla Francuzów jest to jasne. Afryka, Bliski Wschód, zmniejszamy się, ale idziemy na Europę Środkowo-Wschodniej, a Niemcy zmniejszają się w Europie Środkowo-Wschodniej, a gdzie idą? Bo to mnie ciekawi, że gdzieś muszą się zaangażować, bo będziemy mieli deteriorację sytuacji w państwie i albo Scholz nie widzi tutaj szans, możliwości polityce zagranicznej, albo właśnie czeka, jak się rozwinie ten konflikt ukraiński, żeby mógł odpowiednio przecież te siły ulokować. Nie chcę mówić o przywróceniu Nord Stream 2, ale uważam, że jednak pozostaje jakaś taka rezerwa w tej kwestii kooperacji rosyjsko-niemieckiej i dlatego my też musimy na to naciskać, żeby widzieć sygnał. My oczekujemy sygnałów. Polska zrobiła wszystko, co mogła. Ja rozumiem, że my mamy konflikt za wschodnią granicą, ja rozumiem, że my ponosimy główny ciężar, ale mamy dość precyzyjny tutaj sygnał, dość precyzyjne podejście.
kwestia ukraińska, wrogiem jest Rosja. Teraz chcemy od Francji, żeby dała nam przekaz, nie tylko medialny, ale też w postaci sprzętu. Tego samo oczekujemy od Niemiec. Mhm. A czy nie jest tak, że w tym momencie, jeżeli Francuzi i Niemcy będą próbowali rywalizować o strefę wpływów właśnie w Europie Środkowej, to Polska będzie taką trochę panną na wydaniu? Że tu się pojawiają możliwości negocjacyjne dla naszego kraju, tu atom wziąć, tu jakiś kontrakt z jednej bądź z drugiej firmy. Wcześniej może nie było to takie, wiesz, wyraziste. Czy tu widzisz szansę dla Polski? A czy to nie jest w końcu tak, jak chcieliśmy? Przez lata narzekaliśmy, mogę się z tym zidentyfikować, że mamy głównie jednego partnera. Później zaczęliśmy szukać uzbrojenia na kierunkach azjatyckich. Mamy firmy wchodzące między innymi choćby z Bliskiego Wschodu w sektor energetyczny. Możemy teraz dywersyfikować europejsko. Niemcy pozostają naszym głównym partnerem handlowym. Dlatego to jest właściwe podejście, czyli dywersyfikacja. Musimy mieć różne możliwości i w jednym schemacie przesuwać się w tę stronę, w innym sektorze w drugą stronę, a w trzeciej opcji wybrać następnego partnera. To jest kwestia aktywnej polityki zagranicznej, ryzykownej, dlatego że nie możemy dopuścić do sytuacji, w której regularnie zmieniamy tych partnerów, ale w tym momencie dalej ograniczamy się do tej kooperacji, którą mamy w Unii Europejskiej. To nie jest nagle tak, że Polska mówi, dobrze, od dzisiaj w pełni współpracuję z konkretnym krajem azjatyckim, cały dla niego biznes. Nie, tutaj jesteśmy dalej w tym UE, dalej walczymy w ramach wspierania flanki wschodniej i to jest dobra alternatywa, dobra opcja, dlatego że konkurencja pozwala na to, żeby mieć lepsze ceny czy lepsze możliwości. Co najważniejsze, trzeba troszeczkę zmniejszyć ten romantyzm, zwłaszcza względem Francji, dlatego że dla nich nawet rozmowy o atomie, jak widzimy, otwierają automatycznie ścieżkę do wielu innych dyskusji. I żebyśmy nie dopuścili, że nagle poza atomem mamy nagle 100 000 innych tematów, gdzie Francuzi chcą być obecni, a tak naprawdę nie będziemy mieli z nimi o czym rozmawiać w kontekście zakupu czy sprzedaży. Dobra, to ja bym wrócił jeszcze na chwilę do tematu, zostawmy tą Polskę, albo inaczej, pociągnijmy tą Polskę. Niedawno misja prezydenta Dudy w Afryce, kolejna już, jako pomysł na dywersyfikację czy na zwiększenie naszych wpływów w Afryce? Powiem tak, my też jako Polska musimy być świadomi naszych ograniczeń w kontekście polityki zagranicznej. To nie jest żaden przytyk, tylko to jest samoświadomość. To oznacza, że Polska ma pewne kierunki, gdzie jest bardziej aktywna, a inne, gdzie jest mniej aktywna. Afryka wlicza się do tych mniej interesujących. Nie wydaje mi się, żeby obecna władza też miała tam konkretne interesy. Nie wynika to z braku zainteresowania, tylko też mierzenie siły na zamiary. W mojej ocenie jest to ogromna szansa, żeby wykorzystać wsparcie od Francuzów. Ja o tym pisałem w 2022, gdy prezydent udawał się do Senegalu, Wybrzeża Kości Słoniowej i Nigerii, wspierali Francuzi naszą wizytę kontaktami właśnie z Senegalem, Wybrzeżem Kości Słoniowej. Ponadto teraz będzie udawał się prezydent Indii do Kijowa. Oczywiście jego tranzyt będzie przez Polskę, więc też rodzi to szansę na spotkanie tutaj z hegemonem indyjskim. Pamiętajmy, że Francuzi mają wybitne relacje z Indiami. Już nie chcę wchodzić w kontekst relacji Indii-Rosja, bo to też jest ważne, niemniej Francja przeciąga na swoją stronę i to też byłaby dla nas szansa. W związku z tym Francuzi mogą nam dużo ułatwić. Dlatego w Afryce nie prezentujmy tych relacji, że je mamy, ale tu w Europie trzeba szukać tego kontaktu, ponieważ Polska, już nie chcę mówić tylko o kwestiach braku przeszłości kolonialnej, czy naszej zaangażowaniu historycznym, roli misjonarzy, misjonarek wśród zakonnych. Bardziej mam na myśli to, że mamy produkty wielokrotnie tańsze, wydajniejsze i możemy wchodzić na ten rynek afrykański, ale obawiamy się, bo ta nasza obecność jest niewielka. Boimy się ryzyka, że stracimy, jak zainwestujemy i dlatego jest potrzebne wsparcie instytucjonalne w postaci nie tylko ambasad, ale też właśnie rządów i polityków. Więc tak długo jak nie będzie wizyt do Afryki, tak długo nie będzie faktycznego zaangażowania. Tutaj wchodzi Ukraina, która mimo, że ma problemy w kontekście sytuacji wojennej na jej terytorium, ma problemy finansowe, nagle otwiera 10 ambasad. To też jest fascynujące, że mając problem z obsadzeniem placówek europejskich, tutaj mimo wszystko udają się do Afryki, ale muszą widzieć w tym korzyść. I to jest coś, co my też powinniśmy obserwować, że jednak ta korzyść na miejscu w Afryce jest, dlatego że o czym mówię i będę mówił, ta rywalizacja w Afryce dopiero się zaczyna.
Dlatego, że Europę już widzimy, jak wygląda sytuacja. Mamy też Azję, konkretne kraje walczące. Mamy Amerykę Południową, gdzie się kotłuje, ale te zdolności surowcowe są mniejsze lub są już kontrolowane. A w Afryce te surowce wybijają, pojawiają się. Dalej można kontrolować konkretne rządy czy konkretnych wataszków. Jeśli tam dojdzie do zbyt dużych wpływów rosyjskich albo terroryzm będzie na takim poziomie, że znowu Francja musi tworzyć misję na 25 000 żołnierzy i wydawać kilka miliardów rocznie, to będzie trudno, bo wtedy zapytają Francuzi: Estonia idzie, Polska idzie, a czy idą Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, czy Kanada, czy powiedzmy Niemcy, którzy mają dużo większe zdolności? No jeśli te kraje nie pójdą, trudno będzie tworzyć jakąkolwiek misję w Afryce i po prostu korzystać z surowców, które są, nie dlatego, żeby te kraje wyzyskiwać, tylko żeby utrzymać te wartości Unii Europejskiej, czyli prawa człowieka, demokracja i tworzyć miejsca pracy na miejscu, żeby migranci nie przybywali do Europy. I to też jest obowiązek i rola Polski, żeby angażować się w politykę względem Afryki, bo ci migranci, oni będą migrowali po prostu przez kraje europejskie. Przypomnę kryzys 2015-2016, jak Austria zamykała granice, Węgry zamykały granice, Czechy zamykały granice, bo postępowała ta migracja. To samo się teraz dzieje przez płot na granicy z Białorusią. Też trafia mnóstwo migrantów do Estonii, Litwy czy Łotwy. W związku z tym to miejmy po prostu na uwadze w kontekście afrykańskim stricte. Okej, teraz tak, jeszcze nawiązując do Afryki, kolejne pytanie było od widza. Jak państwa Sahelu skierowały się ku Rosji? Z czystej desperacji, że Francja prowadziła, jakąś politykę, nie wiem, wyzysku? Czy to jest kwestia ugadania się z Kremlem, wataszków, przekupienia? Na jakiej to było zasadzie? Jak Rosjanie wypchnęli Francję z niektórych rejonów? Bardzo w skrócie to zamknę. Francję wypchnęli głównie politycznie i dyplomatycznie. Ona jest obecna w niektórych sektorach gospodarki. Ponadto są tam też firmy zachodnie, choćby kanadyjskie, australijskie. Mamy też firmy hiszpańskie, portugalskie, to są firmy, które są obecne choćby w sektorze wydobywczym. Ale z Francją był to dość prosty kazus. Jest rząd mniej lub bardziej stabilny, raczej niestabilny. W kraju afrykańskim, okej. W kraju afrykańskim i tu możemy dać stricte od razu przykład. Mali, Burkina Faso, Niger. Te trzy kraje. Mamy rządzącego. Dochodzi do zamachu stanu. W wyniku zamachu stanu do władzy dochodzi junta, dochodzi jakiś wojskowy. No jak przejmuje wojskowe władzę, on nie chce pracować z Francją, bo Francja ma swoje oczekiwania. I teraz dla Państwa od razu dajemy przykład. Więc mamy Niger, włączcie sobie Państwo Niger i ten Niger, sytuacja była dość prosta. To się wydarzyło już po Mali i po Burkina Faso, czyli jest takie powiedzenie: do 3 razy sztuka, za 4 nauka. Więc Francuzi widzieli Mali, widzieli Burkina Faso. Był Niger, w którym inwestycje ogromne, milionowe, Francja, USA i generalnie Unia Europejska. Wiedziały francuskie służby o zamachu stanu, że jest planowany. Nie podjęto działań, dlatego że obawiano się, że jak powstrzyma się ten zamach stanu, uruchomi się francuskie służby bezpieczeństwa, francuskie wojsko będące w Nigrze, to był lipiec 2023, to co będzie? Że znowu rekolonializm, że znowu ingerencja w sprawy wewnętrzne, że znowu coś. Więc doszło do zamachu stanu w Nigrze, do władzy doszli wojskowi, ECOWAS, czyli ta wspólnota gospodarcza państw Afryki Zachodniej, Unia Europejska, Unia Afrykańska, oczywiście Francja, nawoływały, żeby przywrócić prezydenta Bazuma, czyli tego, który został obalony, no ale junta sobie z tego nic nie robiła. Od razu, niech przyjadą Wagnerowcy. Wagnerowcy przyjechali na miejsce, zobaczyli, że nie są tu potrzebni, nie ma z kim walczyć teraz obecnie, a na Francuzów, Amerykanów są za słabi. Niger przez kilka miesięcy czekał, aż się Francuzi wyniosą, następnie w zeszłym tygodniu zerwał współpracę z Amerykanami, mają się wynieść i podpisał porozumienie o współpracy wojskowej z Federacją Rosyjską. To samo było w Mali, w Burkina Faso, więc to było wejście, czy też dojście do władzy konkretnej junty, zabrakło ingerencji krajów Zachodu, Rosja była alternatywą, bo Rosja ochrania teraz juntę, Rosja wspiera politycznie, może wesprzeć wojskowo. To jest bardzo prosta historia, wydaje się aż za prosta, że czemu tak łatwo, ale po to są szczyty Rosja-Afryka, po to są regularne wizyty biznesmenów, po to są kraje niestabilne, które trzeba utrzymać niestabilne, po to, żeby móc właśnie dokonać takiego zamachu stanu przy wsparciu Federacji Rosyjskiej.
No dobrze, no ale to masz sytuację, że zamienił stryjek siekierkę na kijek, bo tak naprawdę ta junta pod patronatem Rosji to raczej nie spowoduje rozwoju kraju. Czy to nie jest tak, że Francuzi pomyśleli, to spróbujcie sobie dekadę z Rosjanami i sami dojdźcie do takich wniosków, że może jednak z tą Francją to lepiej? Dokładnie tak, Mateuszu, tylko tak? Popatrz, sam dałeś nam czas. Spróbujmy tak 10 lat, a te zamachy były 2001, 2022, 2023. Rozumiesz? Za wcześnie jest. I Rosja ma ten czas, żeby coś obiecać, o czymś rozmawiać, czasami wysłać kilkaset worków zboża, jest takie zdjęcie, jak właśnie wysyła do Mali, do Burkina Faso, i zrobić sobie szczyt Rosja-Afryka, coś obiecać. To jest właśnie problem, że oni w pewien sposób kupili sobie czas. I ten czas daje im to, że mogą nawigować, manipulować i wpływać na kolejne kraje. To jest największy problem obecnie. I prać pieniądze, które mają. A to są, liczyliśmy to niedawno z paroma ekspertami z Twittera. Pozdrawiam wszystkich, którzy wspierają mnie w mojej trudnej walce w opisywaniu właśnie grupy Wagnera w tym raporcie. To jest kilkanaście miliardów dolarów rocznie, kilkanaście, tych, o których mniej więcej można zweryfikować i wiemy, ale niektóre źródła podają, że nawet 30, 40, 50 miliardów dolarów rocznie z samych tych kopalni, które wskazuje się, czyli Sudan, Mali, Burkina Faso, RSA. Czyli dużo i to są później zrabowane te pieniądze tak naprawdę. Tak, znikają, są prane, przesyłane i trafiają na odpowiednie konta, które Rosja może wykorzystywać. Ale to też, jeżeli dobrze rozumiem, no to Francja też czerpała korzyści z tych krajów przez te dekady i też w jakiś sposób te pieniądze płynęły do Francji. No, problem jest taki, że akurat ze złotem z Sudanu akurat nie, z Mali i Burkina Faso z Sudanem też nie. W związku z tym, to znaczy oczywiście było to, ale częściowo, a tu Rosja wchodzi już maksymalnie całościowo. Tam dalej pozostawało to, że jest jakiś margines kooperacji, współpracy, że Francja rozumie tę kooperację, bo trzeba powiedzieć, często to jest wyzysk, ale zostawiano te możliwości współpracy, kooperacji, coś dla tych krajów afrykańskich. A tutaj Rosja wchodzi, to jest nasze brutalnie, my działamy z rządem, wszystko co możemy przejmujemy za zgodą urzędującej junty, która jest chroniona przez Wagnerowców. Okej. Dość prosty, kiedy tak się o tym mówi i się wejdzie głębiej, to nie jest aż tak skomplikowane. Oczywiście cały proces na miejscu jest trudny, ale w generalnym ujęciu jest to tak organizowane przez Rosję. Okej. To chyba rozumiem. Jakieś w najbliższym czasie kraje mogą być strefą znowu ataku rosyjską w Afryce? Rozmawialiśmy o tym ostatnio, i jakie są przewidywania. Ja osobiście widzę, DRK widziałem jako to wyzwanie, ale DRK co zrobiło? Jest w trakcie podpisywania, już ma wstępne dokumenty podpisane. Demokratyczna Republika Konga, Federacja Rosyjska, współpraca wojskowa. Czyli mamy niestety to zacieśnienie relacji. Celujemy tutaj Kamerun jako to wyzwanie, Sudan Południowy. Ja widzę niestety Nigerię jako to wyzwanie z uwagi na sytuację wewnętrzną. Ostatnio w ciągu tygodnia porwano 700 osób. 2. Ogromne kradzieże ropy. 3. Obecność grup terrorystycznych. Może się zdarzyć tak, że będą potrzebni najemnicy, żeby zwalczać te grupy. Wykorzystanie prywatnych grup wojskowych staje się coraz bardziej popularne na kontynencie afrykańskim. W związku z tym najemnicy mogą być potrzebni i najtańszą opcją bardzo często są Wagnerowcy. Dlatego też byli zaproszeni do Mozambiku, bo byli najtańsi, nie byli, że byli najlepsi. Swoją drogą w raporcie o grupie Wagnera wspominam, że to wcale nie jest najlepsza jednostka, ale najbardziej znana, mają ten PR i są dość tani. Tym samym ja bym niestety martwił się o Nigerię i spoglądał też na Republikę Południowej Afryki, dlatego że wpływy rosyjskich biznesmenów są tam widoczne. RPA mocno optuje za Rosją. Na ten moment nie potrzebują Wagnerowców, ale kto wie, czy taka operacja z Rosją się nie zacieśni. Pamiętajmy, że teraz grupa Wagnera już jest stricte pod Ministerstwem Obrony Rosji po śmierci Jewgenija Prigozina. Stąd też bardzo trudno będzie nam odróżnić Rosja, Wagner, Rosja, czy też Rosja, najemnicy. No i co na to Francja w takim razie? Francuzi zdecydowali, cofamy się z tej Afryki, zmniejszamy nawet uzbrojenie i wojsko, to znaczy, że we wszystkich bazach Francji w Afryce będzie tych żołnierzy mniej, o kilkaset w każdym z miejsc. Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, że utrzymujemy
analogiczną politykę w Afryce Zachodniej. Próbujemy zaangażować się razem we Wybrzeżu Kości Słoniowej, Togo i Beninie, tam operować stamtąd, więc zacieśnienie relacji Waszyngton-Paryż w Afryce, żeby zobaczyć, czy mogą przeciwdziałać. No i stąd też przechodzimy do kluczowego tematu, czyli Francja mniej obecna w Afryce, bardziej obecna właśnie miękkie podbrzusze Rosji, czyli Azja Centralna, Kaukaz. Stąd też ostatnie wizyty ministra. No i Europa Wschodnia i Środkowa. Tak, to standardowo mówię w zamian tak stricte za Afrykę. Armenia, Uzbekistan, Kazachstan, Mongolia. Nie jest to coś jeszcze wydatnego, wybitnego, ale ta relacja się pogłębia, zwiększa i to może sprawiać, że to my, a w zasadzie mówię jako my, generalnie Unia Europejska, NATO, przy zaangażowaniu Francji, przy współpracy z Armenią, Kazachstanem, Uzbekistanem, sprowadzimy to do tego, że to Rosja będzie musiała, tak jak wcześniej Francuzi, szukać alternatyw, tutaj oni szukać alternatyw, że muszą być mniej obecni na Ukrainie, bo im się troszkę pali grunt na Kaukazie i w Azji Centralnej. Okej, to ja jeszcze tylko na koniec chciałbym wrócić do Polski chwilę. I jakim sojusznikiem jest Francja dla Polski twoim zdaniem? Jak my możemy wykorzystać politycznie, wojskowo Francję, albo Francja jak może nas wykorzystać, no bo to wiesz, w obie strony. Jak byś to oceniał, jeżeli chodzi o najlepszego potencjalnego partnera w Europie dla Polski, to jak byś gdzieś klasyfikował Francję? Jak bardzo powinniśmy się, wiesz, kierować ku Francji lub ku Niemcom na przykład? Powiem tak, lepszego momentu na kooperację z Francją nie będzie. Należy wspierać, kibicować, motywować Macrona, zapraszać francuskie firmy i jednocześnie lokować polski kapitał we Francji, żeby on był francusko-polski i tutaj, żeby ta współpraca rosła. Podkreślać, że Francja, żeby dostać się na Ukrainę, zawsze musi skorzystać z tranzytu przez Polskę i jednocześnie wskazywać, jak wiele korzyści możemy mieć, mając tę kooperację Polska-Francja, bo to jest łączenie Europy Wschodniej, Zachodniej, całe centrum. Ale przy tym wszystkim pamiętajmy o francuskim pragmatyzmie. Francja, Paryż, stolica miłości. Polska ma ten romantyzm sobie, jeśli chodzi o relacje. To też dzisiaj padło, że my mieliśmy konkretnego partnera, wierzyliśmy w to na zabój, że to jest kluczowa sprawa, strona, partner, kooperacja i tak zawsze będzie. Niestety to wszystko ewoluuje, zmienia się i może dochodzić do nieporozumień. W związku z tym francuski pragmatyzm niech przejdzie na polskie spojrzenie. Tego sobie życzę. To oznacza, w danym momencie maksymalnie zacieśniamy, ale jesteśmy świadomi, co się już wydarzyło w przeszłości i nie zawsze ta relacja będzie w pełni pozytywna dla nas. I tego bym sobie życzył, żebyśmy otworzyli się na kooperację proukraińską, dlatego że my potrzebujemy na francuską, w sensie potrzebujemy tą francuską obecność na Ukrainie, żeby przeciwdziałała Rosji. To jest nasz cel. I im więcej takiego zaangażowania, tym lepiej, ale jednocześnie bądźmy świadomi, że ten proces ewolucji Francji trwa i on może w bieżących momentach, które spowodują, że Francja odnajdzie swój interes, zmieniać się. Więc dalej niech ta relacja będzie. Próbujmy być między Francją a Niemcami, to jest najmądrzejsze rozwiązanie na teraz. Pamiętajmy, że Francja i Niemcy od wielu lat mają ścisły kontakt. Prędzej czy później zawsze dochodzi do tego zacieśnienia i żeby nie doszło do sytuacji, w której znowu będzie Francja, Niemcy, obok Polska. Nie. Jest Francja, Polska, Niemcy na jednym poziomie i z tego poziomu nawigujemy, bo to my jesteśmy najbliżej Ukrainy. Jeśli Macron tak bardzo chce bronić interesów francuskich na Ukrainie, musi najpierw przejść przez Polskę, mieć nasze poparcie, nasze wsparcie, naszą zgodę. Okej, myślę, że mamy ładną klamrę. Wiesz co, dziękuję Ci serdecznie. Drodzy widzowie, jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania do Aleksandra, zadajcie je w komentarzach. Może się uzbiera materiał na kolejny materiał, bo poprzednio naprawdę dopisaliście. Jeżeli któregoś z pytania nie zadałem, to przepraszam, ale wydaje mi się, że one wyniknęły już z rozmowy, więc po prostu pozwoliłem sobie nie powielać, bo te pytania ubiegały się czasem w odpowiedzi. No i co? Trzymaj się, a Was zapraszam na jutro rano. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Geopolityka zawiła, ale myślę, że dzisiaj mieliśmy jeszcze kolejne rozwinięcie, które pozwala nam wejść głębiej. Bardzo miło tu zawsze być i
trzymał kciuki za wszystkich widzów i za Ciebie, Mateuszu, szczególnie. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia. Cześć.